Doktorze, można? Ja na takie szybkie osłuchanie. No dobrze, proszę bardzo, zapraszam. Czy należy bać się kaszlu, który wraz z infekcjami jest codziennością lekarzy? Co słyszymy przez stetoskop i jak nam to pomaga? Dziś bierzemy na warsztat płuca. Zobaczycie, jak zmieniają się pod wpływem infekcji czy palenia papierosów. No i zrozumiecie, skąd bierze się ten kaszel. Zapraszamy Was Do płuc. Z wdechem powietrze trafia do górnych dróg oddechowych, nosa, gardła, następnie krtani i tchawicy. Tworzą one w uproszczeniu rurę, czyli taki tunel dla powietrza. Na końcu tchawicy rura rozdziela się na mniejsze rurki, zwane oskrzelami. Te rozdzielają się na jeszcze mniejsze, zwane oskrzelikami i tak kilkanaście razy. Na samym ich końcu znajdują się pęcherzyki. Pęcherzyki płucne. Każdy z nas ma ich 0,5 miliarda. Pęcherzyk płucny otoczony jest gęstą siecią mikroskopijnych naczyń krwionośnych. Między błoną pęcherzyka a naczyniami krwionośnymi nieustannie dochodzi do wymiany gazów. Tlenu i dwutlenku węgla. Tylko czy wiesz, po co i w jaki sposób się to w ogóle dzieje? Przy wdechu tlen z powietrza, które dotarło do pęcherzyków płucnych, przechodzi do czerwonych krwinek we krwi, a dalej transportowany jest po całym organizmie. Przy wydechu z krwi do powietrza w pęcherzyku wydalany jest dwutlenek węgla, który jest odpadem przy produkcji energii przez komórki organizmu. I do takiej właśnie wymiany u zdrowej osoby dochodzi ponad 17 000 razy dziennie. Obiecaliśmy jednak porozmawiać o chorobach. Zastanówmy się więc, co może pójść nie tak. Podstawowym skutkiem chorób płuc jest upośledzenie ich podstawowej funkcji, którą jest wymiana tlenu i dwutlenku węgla. Weźmy więc na tapet klasyczne, bakteryjne zapalenie płuc. Bakterie najczęściej dostają się do płuc razem z wdychanym powietrzem. Ich wtargnięcie włącza alarm układu odpornościowego, który wysyła na miejsce inwazji białe krwinki i przestawia organizm w stan mobilizacji, objawiający się gorączką. Białe krwinki rozpoczynają wojnę przeciwko bakteriom. Najczęściej zbiera to dotkliwe żniwo. Martwe krwinki, bakterie i uszkodzone pole bitwy. Pęcherzyki płucne tworzą ropę, która wypełnia fragmenty płuc i powoduje upośledzenie transportu gazów. Trochę inaczej, ale nadal podobnie wygląda sytuacja w przypadku wirusowego zapalenia płuc. Weźmy na przykład dobrze Wam znanego COVID-19. Wirusy wchodzące do wnętrza nabłonka pęcherzyka oraz silna reakcja naszego układu odpornościowego skierowana przeciwko zainfekowanym komórkom sprawia, że pęcherzyki ulegają zniszczeniu, a obszar przeznaczony dla wymiany gazowej zmniejsza się. Jeśli uszkodzona będzie tylko ich niewielka część, prawdopodobnie obędzie się bez problemów. Jednak w przypadku ciężkiego przebiegu, gdy zniszczona została znaczna część pęcherzyków, to te, które pozostały i umożliwiają wymianę, mogą mieć problem, żeby zwyczajnie nadążyć z robotą. Infekcje dają popalić, ale nie do końca mamy na nie wpływ. Wpływ mamy za to na palenie. Podczas spalania tytoniu w wyniku działania setek toksycznych substancji również dochodzi do uszkodzenia pęcherzyków. Z każdą kolejną paczką niszczone są kolejne pęcherzyki, co może nie daje objawów, póki wymiana gazowa jest wydajna. Jednak w wyniku ich konsekwentnego niszczenia, w zależności od ilości, czasu czy osobistych predyspozycji, dojść może do momentu, w którym zniszczona jest tak duża ilość pęcherzyków, że pozostałe po prostu nie wyrabiają się z robotą. Wtedy konieczna może być tlenoterapia, czyli sztuczne zwiększanie stężenia tlenu w powietrzu, którym oddycha pacjent, tak żeby wspomóc w robocie pozostałe, działające pęcherzyki. Podsumowując, pęcherzyki mogą wypełnić się płynem albo ulegać różnym rodzajom niszczenia. Jak w takim razie brzmi to dla lekarza w stetoskopie? Choć celem dla powietrza są pęcherzyki płucne, no to nie możemy zapominać, że powietrze musi tam jakoś dotrzeć. Możliwe jest to dzięki systemowi 2500 km dróg oddechowych, które w uproszczeniu pokazaliśmy Wam na początku odcinka. Przechodzące przez nie powietrze, trochę tak jak wiatr albo przeciąg w mieszkaniu, wydaje określone dźwięki, których możemy posłuchać przez ścianę klatki piersiowej przy użyciu stetoskopu. Zdrowe i drożne drogi oddechowe zapewniają płynny ruch powietrza przy wdechu i wydechu. Przechodzące przez dalsze rozgałęzienia dróg oddechowych powietrze wydaje dźwięk, który nazywamy szmerem pęcherzykowym. To dźwięk, który lubimy słyszeć, najlepiej nad całą powierzchnią płuc. Żeby upewnić się, że tak jest, przykładam stetoskop w różnych miejscach, po lewej i prawej stronie pacjenta, porównując, czy po obu stronach słyszę tak samo. Niekiedy obecność płynu lub na przykład ropy w pęcherzykach i końcowych częściach dróg oddechowych sprawia, że ulegają one sklejaniu. Wzięcie oddechu powoduje ich rozklejanie, co generuje dźwięki określane jako rzężenia. Niektóre z nich są wyższe i brzmią jak odrywanie rzepu, inne z kolei niższe brzmią jak chodzenie po zmrożonym śniegu.
Jeżeli na drodze powietrza stanie jakaś przeszkoda, całkowicie blokująca jego przepływ, to w danym obszarze płuca nie usłyszymy żadnego dźwięku. Ściszenie lub cisza pod słuchawką to też ważna informacja i może sugerować, że gdzieś w drogach oddechowych rośnie guz, albo że znalazł się tam groszek. To znaczy przypadkowo zaaspirowane ciało obce, np. podczas jedzenia. Czasami zdarza się tak, że drogi oddechowe, choć pozostają drożne, to ulegają zwężeniu. Wówczas u pacjentów usłyszeć możemy świsty. Najczęściej spowodowane są one obrzękiem dróg oddechowych. Skąd obrzęk? Przyczyną jest jakaś reakcja zapalna, albo w wyniku infekcji, albo alergii, albo podrażnienia, np. dymem tytoniowym. Właśnie dlatego typowo świsty usłyszymy albo u astmatyków, albo właśnie palaczy. Wszystkie te czynniki, a przede wszystkim infekcje i palenie tytoniu niszczą jeszcze jeden ważny element dróg oddechowych, mianowicie nawierzchnię. Jeśli przyjrzelibyśmy się jej z bliska, to zobaczylibyśmy, że nie jest idealnie gładka, tylko pokryta niezliczoną liczbą cienkich włosków, które nazywamy rzęskami. Drogi oddechowe są stale narażone na działanie środowiska zewnętrznego, więc potrzebują ochrony przed kurzem, pyłami, patogenami i innymi niepożądanymi substancjami. Dlatego właśnie cały czas zachodzi w nich nieustanny ruch rzęsek. Synchronizowany ruch, który przypomina zamiatanie, przenosi cały ten brud w górne partie układu oddechowego, aż do gardła, tak żeby je odkaszlnąć i usunąć. Dobrze wiedzą o tym palacze. Wdychany każdego dnia dym, składający się z wielu mikroskopijnych cząsteczek substancji smolistych, osadza się na drogach oddechowych. To drogi oddechowe w dużym powiększeniu. Ciężka praca rzęsek podczas snu sprawia, że osoby palące tuż po przebudzeniu witane są salwą kaszlu opróżniającego sprzątnięte drogi oddechowe. To tak zwany kaszel palacza. Z naszej perspektywy najbardziej niepokojący jest kaszel, który utrzymuje się cały czas, nawet mimo leczenia lub obecność w odkaszliwanej wydzielinie krwi. Natomiast z praktyki w gabinecie lekarza rodzinnego warto dodać, że jeśli jesteście młodą, względnie zdrową osobą, to kaszel towarzyszący infekcji, czyli katarowi czy bólowi gardła, najprawdopodobniej nie jest niczym groźnym. Taki kaszel trwać może nawet do 3 tygodni, ponieważ uszkodzone po bitwie komórki nabłonka oddechowego muszą zostać usunięte, wymiecione, odkaszlnięte, no i zastąpione nowymi. A jak, doktorze, będę żył? Myślę, że tak. To łagodna infekcja wirusowa. Jak łagodno? To pan wie, jak ja się czuję? Rozumiem, że czuje się pan fatalnie. No to skąd pan wie, że to jest jakiś łagodny wirus? Posłuchowo nad polami płucnymi ma pan szmer pęcherzykowy prawidłowy. Oznacza to, że powietrze w drogach oddechowych hula bez żadnych utrudnień czy zwężeń. Saturację, czyli wysycenie krwi tlenem, również ma pan prawidłową. Oznacza to, że wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych zachodzi bez żadnych utrudnień. Nie gorączkuje pan wysoko, w dodatku ma pan charakterystyczny dla wirusowej infekcji katar. Wirusowe infekcje układu oddechowego generalnie występują dużo częściej, no i wszystkie znaki wskazują, że właśnie ją pan ma. No dobrze, troszkę mnie pan uspokoił, ale w takim razie skąd ten piekielny kaszel? Kaszel, tak jak pan mówił, trwa dopiero 3 dni i to jest zupełnie normalne w tego typu infekcjach. Na razie proszę odpoczywać i izolować się w domu, tak żeby nie zaraził pan innych. Gdyby czasem kaszel trwał dłużej, 2-3 tygodnie, gdyby pojawiła się gorączka, duszność, generalnie gdyby objawy tej choroby się nasiliły, no to proszę wrócić do mnie na kontrolę. Wszystko zaraz panu zapiszę. No dobra. I tak tu niebawem wrócę. Tak? No na ten odcinek o rzadkich przyczynach kaszlu i chorobach wśród